Moi drodzy, partnerem niniejszego odcinka jest karta i aplikacja Zen. Zen to przede wszystkim konto wielowalutowe, dzięki któremu na przykład tutaj, czyli w Chorwacji, możemy płacić w euro bez ponoszenia kosztów tzw. bankowych spreadów. Ale Zen to również Zenefity, czyli kupując na przykład elektronikę, mamy przedłużoną gwarancję na zakupiony sprzęt, albo też kupując wybrane towary i usługi, otrzymujemy natychmiastowy cashback, czyli zwrot części poniesionych kosztów. Zatem korzystajcie i oglądajcie nasz nowy dalmatyński odcinek. Szanowni Państwo, przed nami delta Neretwy. Obszar wspaniały przyrodniczo i krajobrazowo. Jednak przez turystów traktowany nieco po macoszemu, bo ludzie najczęściej przejeżdżają mimo, spiesząc na południe Dalmacji. To jest miejsce słynne z upraw cytrusów. No i zbiór cytrusów tutaj pokazywaliśmy, robiliśmy tu odcinek. Ale to był listopad. Natomiast dzisiaj chciałem Państwu pokazać, że Neretwa jest piękna, zwłaszcza ten fragment, jej delta, przez cały rok. I ona przez cały rok coś rodzi. To jest po prostu matka żywicielka dla tej części Dalmacji. Cytrusy to jest późna jesień, zima i wczesna wiosna. A teraz mamy gorące lato i w owo gorące lato zapraszam Was do delty Neretwy. Wzdłuż Doliny Neretwy ciągnie się droga, bardzo ważna i bardzo ruchliwa. Jest to bowiem fragment jadrańskiej magistrali. A przy tej drodze tutaj przez parę kilometrów mamy stoiska. Stoiska, które oferują to, co rodzi delta Neretwy. Jedno z tych stoisk to Happy Citrus, ponieważ właścicielką tego stoiska jest Klaudia, która być może jest Wam już znana z naszego odcinka o zbiorach mandarynek. Dobar dan, dobro jutro. Kako si? Dzień dobry, odlično. Klaudia, draga, reci nama, znamo što Neretva nama daje u zime i u proljeću citrusa, a što sada? A sada imamo? najbolje lubenice, Aha. najbolje pomidore, najbolje pipune. O, majko moja, Da. što je to? Što je to? To je neretvansko čudo. To je Černobyl. Da, to je starinska sorta. Starinska sorta lokalna. Sorta lokalna, tako je. I to je tako ukusno i mesnato i najbolje pomidore ikad. Ogromna. Imamo i A dobro, i sušene smokve. sušene smokve, možete malo I malo arancini, bademi. Dobro, a reci mi jednu stvar. Kao gledamo za dobru ljubenicu, što radimo? Mora dobro zvonit i mora biti zeleno, svježe ubrana. Znači ovo. Dobro. Znači, moja glava je kako zrala lubenica. Kako radiš, tako je isti Nisam zvuk. probala. Da, ja sam probao. Klaudia, je li ukažeš nama najbolje za ljeto iz Neretve? Najbolje za ljeto iz Neretve. Ne, tamo, dođemo tamo, do Doline Neretve i možemo snimati. Hoću, pokazat ću vam, naravno, da. Super, super, Odlično. super. Gdje su lubenice, gdje rastu pomidore, blitve. Ja to još jedan put, ovoj zvuk. Piękna rzecz. Moi drodzy, Klaudia pokaże nam wnętrze doliny i zobaczymy, co teraz ta ziemia rodzi. A to jej fitness. Jeste, odličan fitness. Zato su mi ruke ojačale. Konobo moja, kadom si moj,
Čuvam ti pismu, za život svoj. Na, 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 na. No, te słowa znam najlepiej. Na, 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 na. Moi drodzy, płynęliśmy już kiedyś łodzią z Klaudią po odnodze Neretwy, ale po pierwsze, to była jesień, po drugie, to nie był ten akwen, bo teraz płyniemy po innej rzece. To jest rieka Norin. Jest. Rieka Norin, która wpada do Neretwy, no i towarzystwo jest też nieco inne, bo oprócz Klaudii mamy tutaj jeszcze dwie osoby, które mogą się przedstawić same, ale być może je znacie, a przynajmniej Izę znacie, ponieważ to Iza stoi za kamerą, znaczy przed kamerą, a jej mąż stoi za kamerą. Najczęściej. I to jest kanał Prawdziwa Chorwacja właśnie. Więc jeśli oglądacie kanał państwa, to znacie Izę. Pewnie pływaliście tutaj miliony razy. Oprosti, sada budemo pričati na polski, je li to ugodno za To tebe? meni u redu skroz, O, ja u sam redu. navikla već na to. Klaudia sve razumije. Czy milion razy, Igorze, już płynie się tędy? Tak. Tędy akurat nie. A, tędy akurat nie. tutaj teraz pierwszy raz, ale już tam głębiej, bliżej Metkowiczu właśnie tak, płynęliśmy już No. tysiące razy. Słuchajcie, no, wy jesteście skromni, to ja was przedstawię. A, dobra. Izy pewnie większości przedstawiać nie trzeba. Igor stoi za kamerą, jest Chorwatem z Daruwaru, Z prawda? Daruwaru, także tak naprawdę i pół Czechem. Półczech. Tak. No i żona Polka. Widzicie, Żona jak Polka. to się pięknie wszystko w środkowej Europie plecie, jaki to jest cudowny splot. To jest podróż, która jest tak naprawdę pewnego rodzaju aperitifem pred jelo imamo ovdje zbog toga što to je restoran. Tako je. Restoran, ale mobilni restoran. Tako je. I samo sada imamo neke aperitife, imamo male predjelo, budemo gledati prirodu, a posle dođemo do restorana i tamo bude glavno jelo. Tako je, jer tu žive jegulje i žabe koje ćemo poslije jesti u restoranu. Zato ih sad nema jer su već u restoranu. Nastojat ćemo sresti čovjeka lokalnog lovca Dobro. koji lovi jegulje. Čeka nas Da? tamo, izvuče. Da, Wow. inače lovi jegulje. Super. Pa sad možda budemo imali sreće. Čeka nas tamo čovjek. Dobro, treba biti iznenađenje. To jest właśnie ta wspaniała sytuacja, że człowiek brał to, co było. To była niezwykle biedna okolica, no więc ludzie jedli to, co się nadawało tu do jedzenia. No i żaby, węgorze to kiedyś była strawa biedaków, a w tej chwili górmani z połowy Europy tu przyjeżdżają. Na wysokim poziomu, tak? Na wysokim poziomie. No to płyniemy do łowcy węgorze i co? Piewamo. Piewamo. Piewamo, ajde. Piewamo. Ajmo Ajde, gitara. ajmo, ajmo. Konobo moja, radosti sva, dušu sam svoju, svu tebi dam. Konobo moja, kadom si moj, čuvam ti pismu, ka život svoj. Jel dosta pjesme? Rzeka Norin jest krystalicznie czysta i bardzo zimna. To jest ponornica, czyli owa krasowa rzeka, która płynie pod ziemią. No tutaj akurat pokazuje nam swoje oblicze. Wypływa gdzieś tam w górach dynarskich. Jesteśmy przecież u wrót do tego pasma, które niemal przez całe Bałkany się ciągnie. Ponornic jest tutaj bardzo dużo. Niektóre bardziej znane, niektóre mniej. Akurat Norin nie jest jakimś celem pielgrzymek masowych i bardzo dobrze. Zobaczcie, jaka cisza, jaki spokój. Gdyby nie delikatny szmer silnika łodzi, mielibyśmy tylko
ptaki, kumkanie żab ewentualnie, choć pewnie nie o tej porze dnia, i przyrodę. Dla takich rzeczy warto tu przyjeżdżać. Z Izą i Igorem znamy się już 2 lata, stąd, ale wasz kanał ma dłuższy żywot. Tak, nasz kanał ma życie już prawie 4 lata. Zaczęliście, bo chcieliście się podzielić tym pięknem okolicy z innymi. Co legło u początku tego kanału? Skąd ten pomysł? Były chyba takie główne 3 powody. Pierwszym powodem byłeś oczywiście ty. Ja? Tak, i twoje inspiracje, nigdy tego nie powiedzieliśmy tak otwarcie. Pamiętam, jak byliśmy zamknięci w Czechach, bo my przed przeprowadzką do Chorwacji mieszkaliśmy w Czechach. W Ostrawie. I oglądaliśmy twój film, jak przedzieraliście się przez Niemcy, żeby dojechać do Dalmacji. Tak, tak. I wtedy pamiętam, jak wszyscy Polacy byli w takim szoku, że wow, Robert Makowicz dojechał do Dalmacji, a my siedzimy wszyscy zamknięci. I potem, jak dostaliśmy tę ofertę pracy w Dalmacji, stwierdziliśmy, że tak, Polacy uwielbiają Chorwację i no, głównie Dalmację, że może my też będziemy nagrywać. Inspirowaliśmy się tobą, waszą całą ekipą. No, miło to słyszeć, ale przede wszystkim inspiracją jest to, co wokół. Oczywiście też. Wy mieszkacie niedaleko stąd, prawda? Tak, tak. Właśnie mieszkamy w Dolinie Neretwy. Aha. Dokładnie. Gdzieś tutaj, w małej takiej wiosce sympatycznej. No ale tak, utrzymało nas, że nadal jesteśmy tutaj, to, że mamy co pokazywać. I zawsze jak przyjdziemy do jakiego rejonu Chorwacji, zawsze zaskoczymy, że zawsze możemy odkryć jeszcze coś nowego pokazać. Plan był ile? Rok tutaj zostać. Rok zostać. To miała być taka przygoda, że przyjeżdżamy na rok, zwiedzamy całą Chorwację, pracujemy, coś sobie przy okazji zarobimy i wracamy do Polski. No, tego się nie da zrobić w rok, bo my tu jesteśmy z Agnieszką kilkanaście lat i cały czas natrafiamy na coś nowego właśnie. Akurat okolice, z których ty pochodzisz, czyli Daruvar, nie są mi bardzo dobrze znane. Byłem. Czy możemy się tak umówić, że będziesz tam naszą forpocztą i razem coś zorganizujemy w Daruvarze kiedyś? Mnie by serce było wypełnione, już to nie muszę już nic do końca życia robić. No to jest dogadane. Super. Omówimy sobie podróż do Daruvaru. Życzę wam, żeby wasz kanał trwał tak długo, jak tylko będziecie chcieli. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Miejscowość Wit teoretycznie niepozorna, ale praktycznie godna odwiedzin z co najmniej 2 powodów. Jeden z tych powodów to gastronomia. Gastronomia, której jakość wyznacza ów akwen, który przed chwilą w kamerze widzieliście. A drugi powód to historia. W dodatku historia starożytna, historia wspaniała. Zresztą zobaczmy oba powody, które nas do Widu przywiodły. Pan Roko przypłynął z czymś, co będzie podstawą naszego obiadu. Mianowicie w tej sieci są piękne węgorze, ale zobaczcie, jaką ma łódkę chybotliwą, niewielką. Takimi rzeczami się pływa tutaj. Tak, to będzie baza naszego obiadu. A tam w drugim worku, w drugiej sieci są żaby. Tak, bo to będzie jedno i drugie do jedzenia. Restauracja Giugia i Mate. Byliśmy tutaj jeszcze w czasach telewizyjnych. To był jeden z pierwszych naszych dalmatyńskich odcinków. Ta łódź, którą płynęliśmy, też do Giugi i Mate należy. Tam podaje się przystawki, jeśli ktoś chce. Ale najważniejsze jest tutaj. Do dzisiaj pamiętam smak tego chleba, kruch i spod sacza i spod pekę. On tam się piecze. Jeżeli możemy i spod pekę. O, zobaczcie. To właśnie tak wygląda. Pod kopułą wspaniały, wielki chleb, który zaraz będzie naszym udziałem. Na tym półmisku mamy ogólnochorwacką klasykę, czyli kotlety z grilla z kością, w tym wypadku cielęce, do tego domowe fryty, a tutaj klasyka neretwiańska, czyli pochowane żaby, panierowane żaby, ale nie mąka, jajko, bułka, tarta, tylko ciasto naleśnikowe i smażone w głębokim tłuszczu, do tego sos tatarski, cytryna. A to coś
na co czasami tutaj specjalnie przyjeżdżam. Mianowicie brudet vel brujet od żabej jegulia. Brudet, brodetto po włosku, czyli rodzaj sosu, w tym wypadku na bazie białego wina, pasty pomidorowej i dużo ostrej papryki. Ja tym daję liuti, da? Jako liuti. Morabiti. Neretwa to jest takie miejsce, Dolina Neretwy to jest takie miejsce, gdzie je się bardzo ostro. Tutaj rośnie papryczka chili i to jest jeden ze stempli miejscowej kuchni. No więc brudet, do niego zawsze pura, vel palenta, vel polenta, vel mamałyga, vel kasza kukurydziana. No i ten piękny chleb, który widzieliście spod sacza. No to co? Jemy. Jemy. Co? Co żelisz? Samo zaslikanie. Samo zaslikanie, nie. Jemy. Nie, to nie jest tylko do kamery. Klaudia, żelisz Da, malo brudet? može, Dobra. hvala. Više žabe ili više jegulja? Svejedno. Svejedno. Odlično, hvala. Molim. A ja wam tylko powiem zaraz, jak smakuje ów sos i czy rzeczywiście jest on ostry. No, za chwilę sobie nałożę więcej, ale to jest właśnie to. Trochę chleba. O! Zapomniałem jeszcze o occie. Tu jest jeszcze ocet. Wino, ocat Ocet. i ljuta papričica i pomodori. I luk, ja myślę. 13 sastojaka ide u neretvanski brud. 13. Što je to detaljno? Riba, Riba, da. 100%, Žaba, 100%. to są 2. Paprika 3, pomodori 4. pomidora, Ocat, kapula. češnjak, peršin, čili smo rekli. Uglavnom, Maslinovo ulje. 100%. No, i gotowo. I je 13. Dobar tek. Hvala također. Drogowskazy prowadzące do miejscowości Wit często podają również drugą nazwę, Wit Narona. O co chodzi z ową Naroną? No wystarczy wyjść z restauracji Dżudża i Mate, przejść przez jezdnię i wejść tutaj, by naszym oczom ukazała się wielka tajemnica. Historycy wiedzieli dobrze, że tutaj, gdzie mieści się Wit, była kiedyś kolonia, najpierw grecka, a potem rzymska. Znane były edykty rzymskie ustanawiające kolonia Julia Narona z I wieku przed Chrystusem. Ale wydawało się bardzo długo, że po tejże kolonii nic nie zostało, że nic nie zostało po czasach greckich i rzymskich. Aż w roku 1995 do Widu przyjechali archeolodzy. W tym miejscu stała stodoła. No, tutaj tak się teren wywyższał i archeolodzy spytali się, czy mogą zacząć kopać w tej stodole. Właściciele się zgodzili. I oto oczom archeologów ukazało się to wszystko, co widzimy tutaj. Te wszystkie rzymskie posągi, te mozaiki. To jest miejsce, w którym mieściło się niegdyś Augusteum, czyli świątynia poświęcona Augustowi właśnie, centralne miejsce owego rzymskiego miasta Narony. To było dokładnie tutaj. Zatem owo muzeum jest nie tylko jedynym w Chorwacji muzeum, które posiada taką ilość rzymskich rzeźb i pamiątek, ale również jest jedynym muzeum, które mieści się dokładnie tam, gdzie była owa rzymska świątynia. Dlaczego te posągi są uszkodzone? Powiecie, upływ czasu. Nie. Otóż, kiedy przyszli barbarzyńcy, kiedy Rzymianie się stąd wynieśli i zajęto Naronę, no to zdewastowano świątynię pogańską. Przyszło chrześcijaństwo, więc tym pogańskim bogom, no nie wszystko to byli bogowie, bo to byli również bohaterowie, ale ta ludność nie rozróżniała tego, więc odrąbywano im głowy, odrąbywano im ręce. Wszędzie tam, gdzie można było odłupać rękę, to ją odłupano. Zobaczcie, tu się nie dało w przypadku tego posągu
No i w ogóle głowa też jest zachowana, być może jest doklejona. No nie wszystko to są bogowie, na przykład 17 to jest Tyberiusz. To jest prawdziwe cudo, cacko niezwykłe. Wszystko to, co widzimy poniżej, stało dokładnie tam, gdzie stoi teraz. Ale na samej górze, na ostatnim piętrze, mamy gabloty z przedmiotami, które zostały znalezione w innych częściach widu. No i to są rzeczy po prostu przepiękne, przeróżne, bo mamy biżuterię, mamy ozdoby, mamy narzędzia rolnicze, mamy w końcu szkło. Spójrzcie, no wyposażenie naszych szafek laboratoryjnych dzisiaj niewiele się różni od tego, co tutaj jest w sensie kształtu. Mamy klucze niezwykle zmyślne, świadczące o tym, że system zamykania domów naprawdę był na wysokim poziomie. I co jest najbardziej wstrząsające dla kogoś, kto interesuje się historią? Otóż archeolodzy twierdzą, że to wszystko to jest raptem 5% tego, co zostało w widzie odkryte. 95% jest pod ziemią. No ale żeby to wydobyć, co by trzeba było zrobić? Wysiedlić ludzi, zburzyć wioskę, zniszczyć domy i zacząć kopać. No to się chyba jednak nie wydarzy. Skoro w tej rzece być może kąpali się Juliusz Cezar i Oktawian August, to muszę wykąpać się i ja. No, ta woda ma z 10 stopni moim zdaniem, więc najgłupszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to skoczyć wprost z łódki w głębsze miejsce, bo po prostu dostaniecie zawału albo udaru. Trzeba stopniowo do tego włazić i to jest rzecz, która niezwykle odświeża, odświeża jakbym wlazł do lodówki po prostu. Ale kąpiel w ponornicy, no nie. No dobra. Lód. Pięknie. Dobra. Nie wiem, pewnie i sam Cezar by tu dłużej nie wytrzymał. Wystarczy. Odświeżenie kompletne. Jesteśmy w mieście Metkowicz, a tam mamy miasto i port w Plocze. Zarówno ów port, jak i tę linię kolejową zrobiono w czasach austro-węgierskich. Poprowadzono kolej w stronę Sarajewa. I właśnie wówczas postawiono tutaj dość niewielką, niepozorną kolejową stacyjkę, ale owa stacja była świadkiem wydarzeń, które zmieniły świat. Otóż przypłynął tutaj w roku 1914 następca tronu austro-węgierskiego, arcyksiąże Franciszek Ferdynand. Przypłynął morzem, a potem Neretwą. Przyjechał tutaj wsiadł w pociąg i pojechał na podróż inspekcyjną do Sarajewa. Wrócił tą samą drogą, tylko że już w trumnie, gdyż zastrzelił go w Sarajewie Gawriło Princip. I ta trasa kolejowa do Sarajewa cały czas działa. To jest arcydzieło inżynieryjne, równające się z najpiękniejszymi liniami kolejowymi, na przykład w Szwajcarii. Tunele, wiadukty, góry. Cały czas działa, a ja cały czas obiecuję sobie, że pojadę ową koleją. Jeszcze to nie nastąpiło, ale dobrze mieć świadomość, że coś jest jeszcze w życiu przed nami. No zobaczcie, jak pociąg jedzie z Sarajewa, to przyjeżdża do Metkowicz o 10:18, a o 10:36 jest w Plocze. Jak wyjeżdża, to potem jest w Czaplinie 19:10, Mostar, Konic, Hadżyci i w końcu 21:54 Sarajewo. Myślę, że kiedyś będziemy musieli pojechać w ową podróż razem. Co rodzi Dolina Neretwy, no to mniej więcej wiemy. Cytrusy. Tu wszędzie dookoła są mandarynkowe sady. Widzieliście te ogromne pomidory miejscowych odmian. O tej porze roku
najważniejsze są arbuzy i melony. To jest pole pełne arbuzów, tylko że arbuzy dojrzałe, takie, które za chwilę będą nadawać się do zbioru, są pod spodem, w tej zieloności. Pokażę wam teraz, jak wyglądają arbuziki, które będą nadawały się do zbioru za czas jakiś. No spójrzcie tutaj. To jest zacząteczek czegoś, tu jest w postaci nieco większej, zacząteczek czegoś, co w tym wypadku będzie nadawało się do zbioru pewnie za tydzień, może 2. Ziemia owa w sezonie daje 2 do 3 zbiorów arbuzów. I zimny arbuz, naprawdę zimny arbuz jest rzeczą wspaniałą. Jeśli próbowaliście kiedyś plasterki arbuza wprost z lodówki z młodym serem owczym albo krowim. A te malutkie arbuziki takie, które przed chwilą na krzaku widzieliśmy, może i ja go jeszcze ujrzę, no nie, tu ich na razie nie widzę. Otóż te malutkie arbuziki są również doskonałe pod postacią kiszonek. No więc to jest teraz. To będzie rodzić zależy od roku, pewnie od końca października, początków listopada. Dolina Neretwy karmi przez cały rok. Ale chciałbym, byśmy teraz od arbuzów się na chwileczkę odczepili i byście uruchomili wodze wyobraźni. I wyobrazili sobie ten teren takim, jaki on był przed II wojną światową. Zatem mamy góry, z nich wypływa Neretwa i spływa do morza niezliczoną w zasadzie ilością odnóg. Pomiędzy tym ziemia. Ta ziemia jest przez owe odnogi zalewana. Ludzie żyją na łodziach. Mamy tu malarię. Niezwykle ciężkie warunki życia. Mówiło się kiedyś, że Dolina Neretwy jest miejscem przeklętym przez Boga. Ale potem w czasach Jugosławii po II wojnie zmeliorowano ów teren. Zmeliorowano w tym sensie, że owe boczne odnogi Neretwy zamieniono w kanały, które służą do nawadniania i sprawiają, że woda nie wylewa i ta ziemia pomiędzy owymi kanałami może służyć do upraw. Ziemia niezwykle żyzna. No i sami widzicie, to jest po prostu dalmatyński spichlerz. Miejsce niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Jeśli będziecie w tej okolicy, to radzę nie przegapić wam winiarni Rizman. Wpadam tutaj, kiedy tylko jestem gdzieś w tych stronach, no bo wino świetne, a mają też nowe piwnice. W tej odbywa się winifikacja, a w tej wino dojrzewa w beczkach. Jest też w trakcie konstrukcji trzecia piwnica, w której jest zrobione coś w rodzaju kwewri, ale betonowe. Kwewri to glina. Tutaj będzie wino dojrzewało również w takich zbiornikach właśnie betonowych. Daje to podobno niezwykle obiecujące rezultaty. Na początek mam w kieliszku pienuszca, czyli wino musujące, robione metodą szampańską. Jak widzicie, jest to rosé, szczep Plawa z Mali. Bardzo krótka maceracja na skórkach, od skórek jest kolor. No i teraz wiemy powszechnie, że najlepsze wina musujące udają się w chłodnym klimacie, ponieważ żeby wino w typie szampańskim było dobre, potrzebuje bardzo potężnej kwasowości, którą jest bardzo trudno osiągnąć w cieplejszym klimacie. No więc zobaczymy, jak to się tutaj powiodło. Jest kwasowość, jest kręgosłup, jest chrupkość, jest owocowość, bardzo dobre wino. A teraz rzut oka na terroir, no czyli ów kamień. Tam na górze mamy przebijające się przez kamień pędy. To jest chyba nawet winorośl. No i właśnie ona wnika korzeniami w ową skałę i z niej pobiera różne rzeczy. Nie tylko wilgoć, ale również mineralność. To właśnie od podłoża zależy smak wina. Od podłoża.
od winiarza również. A teraz, proszę szanownej wycieczki, idziemy na górę. Rzecz, która mnie tutaj przyciąga, to oczywiście położenie, wspaniałe położenie owej winiarni z teatralnym widokiem na Pelieszac, jakość miejscowych win, ale nade wszystko jedna rzecz jest szczególna. Otóż ta winiarnia uczestniczy w pewnym procesie, który właśnie się w Dalmacji dzieje. To jest proces przywracania pamięci o starych, autochtonicznych sortach. Najważniejszym tutaj kiedyś sortem był Tribi-Drac, mówiąc inaczej cyrliak kasztelański. To jest ojciec Plawca. To jest również wino genetycznie niezwykle podobne do tego, co jest po drugiej stronie Adriatyku, czyli do Primitivo. I w końcu w połączeniu Primitivo i cyrliaka vel Tribi-Draga powstał kalifornijski Zinfandel. Emigranci zarówno z tamtej strony Adriatyku, jak i z tej jechali za wielką wodę z tym, co mieli najdroższego, czyli ze szczepami wina. To zostało skrzyżowane, powstał Zinfandel. No więc Plawca wszyscy uprawiają, ale są tacy, jak właśnie tutaj, którzy wskrzesili Tribi-Draca vel cyrliaka kasztelańskiego. To jest wino zrobione w 90% właśnie z tego szczepu. Nazywa się Tribi-Drac w ogóle. 10% to jest Tempranillo, co zważywszy na klimat nie zaskakuje. Przez rok trzymane w beczce nowej i potem przez rok dojrzewające w butelce. Ale wcale dąb nie wystaje. Nie ma tego niezwykłego i czasami wręcz przykrego uderzenia wanilii. Jest kwasowość, jest ciało, nie ma ataku tanin i nade wszystko to wino ma tylko 13,5% alkoholu, co zważywszy na klimat wcale nie jest wysokim woltażem. I tak sobie tego Tribi-Draga, tutaj mały kieliszeczek popijam, biorę więcej do gepeku, czyli do bagażnika, ale coś, co najbardziej lubię robić, to wziąć kieliszek i stanąć sobie tutaj. I po prostu mamy owo teatrum niezwykłe. Tutaj widzimy, jak człowiek łączy się z pięknem przyrody. Wracamy na Pelieszac i przejeżdżamy przez most. Zawsze jak przejeżdżam przez Pelieszki most, jestem pełen podziwu dla tej niezwykłej konstrukcji. Ona jest bardzo wysoka. Musi mieć kilkadziesiąt metrów, przeszło 50, by mogły pod nią się zmieścić jednostki, które wpływają do bośniackiego portu w Neum. To jest jedyny Bośni i Hercegowiny dostęp morski do świata. No i w ogóle genialność tej konstrukcji, za którą odpowiada słoweński inżynier Marian Pippenbacher. Przetarg wygrali Chińczycy i most postawiła chińska firma, ale pan Pippenbacher osobiście wszystko nadzorował. Niezwykłe jest też to, jak ów most zmienił życie ludzi tutaj. No, kiedyś południowa Dalmacja z Dubrownikiem to była eksklawa chorwacka. Nie miała stałego lądowego połączenia z resztą kraju, a w tej chwili no, most to jest jednak ląd. Jakże to ułatwia podróż. Kiedyś trzeba było albo promem z Plocze, albo też przez Neum właśnie, gdzie jest granica. No więc tam były korki, zaglądali do bagażników, a teraz wsiadamy u siebie na Pelieszcu w auto i za 40 minut jesteśmy w Dolinie Neretwy. W związku z tym można powiedzieć śmiało, że Chorwacja dopiero po postawieniu tego mostu jest krajem połączonym, ale
Ostateczna konkluzja po tym, co zobaczyliśmy dzisiaj w delcie Neretwy i po przejechaniu mostu jest jeszcze jedna. Otóż zdaje się, że również ludzie potrafią czasami zrobić coś rozumnego i pożytecznego.